zagrożenie terrorystyczne i na dworcu pociągowym sprawdzanie kontroli, no tak jak na lotnisku. Oczywiście znaleźli mój nóż i był problem. Labladory chodzą, będą nas sprawdzać. Czekamy już pół godzinki albo i lepiej w takiej długiej kolejce. Security control. No a tu jest ten dworzec. Ciekawa historia, bo nie wpuszczają nas. Moglibyśmy pójść do środka, skorzystać z toalety, zjeść coś. Ale po co, skoro mamy siedzieć na zewnątrz? Pociąg mega turbowy pas. I pierwszy raz na tym wyjeździe jest chłodno, bo jestem tu przepocony, przemoczony jak w saunie. A tutaj jest klima, więc jest fajnie. Ciekawa odmiana. Postanowiliśmy testować wszystkie środki transportu możliwe. Stąd też pomysł na pociąg. 10 zł. Tanioszka. Witaj w Afryce. Pierwszy dzień podróży. Zaczynamy od Kenii. Dzisiaj rano popływaliśmy w oceanie. Ogarnęliśmy Mombasę. No i ewakuowaliśmy się stamtąd. Zdecydowanie na prowincji jest fajniej niż w mieście. Jestem tutaj z kumplem, Maćkiem. To jest pierwsza taka wyprawa, gdzie nie pojechałem sam. Testujemy ten system, zobaczymy jak będzie. Dzisiaj taki pierwszy pełny dzień spędzony w Kenii. No i powoli przesuwamy się w stronę Tanzanii. Jesteśmy w miejscowości Voi, pisane przez V, V-O-I. I to jest mniej więcej w połowie drogi między Mombasą a przejściem granicznym w Tanzanii. Bo w stronę Tanzanii zmierzamy. Na Kilimandżaro nie będziemy wchodzić, bo nie mamy siana na to, bo taka wjazd tam i cała ta ekspedycja kosztuje pewnie z $2000 albo 1500 po starych dobrych znajomościach, ale to i tak dla nas za dużo. Natomiast no włóczymy się po tej Afryce. Kenia rewelacja. Dzisiaj przetestowaliśmy nową rzecz, czyli pociągi. Super sprawa, za 10 zł przejechaliśmy no, kawał drogi, tam było chłodno, nie było problemu po prostu z tym upałem. Dzisiaj po prostu się wygrzaliśmy, musimy się zaadaptować do tego. Ale ptaki pięknie naparzają. Jakieś papugi czy coś. W ogóle to powiedzieli nam miejscowi, że to już powoli się zaczyna pora deszczowa. Nie wiem czy tak jest, dzisiaj jakaś tam kobitka nam powiedziała. I że będą już naprawdę ciężkie deszcze. Dzisiaj trochę popadało, ale no wcale to nie spowodowało, że było chłodniej. Wprost przeciwnie, jak w saunie, tak jakby ktoś polał wodę na gorące, rozgrzane kamienie. No a teraz jest dalej gorąco. Ja założyłem jakąś tam bluzę, bo tną jakieś komary czy meszki, nie wiem co to jest. Natomiast chętnie bym ją ściągnął. Przetestujemy tego autostopa, zobaczymy w ogóle jak to działa, jak tutaj zabierają białych, jak ich traktują. Wielkie pytania, wielkie niewiadome. Ale jesteśmy dobrej myśli, naprawdę jestem bardzo optymistyczny. To, że dajemy tutaj radę w tych warunkach, które są no, naprawdę ekstremalne. Tu jest tak, że jak się trafia do jakiegoś miasta, wszyscy się na ciebie rzucają. Chcą ci pomóc, bo chcą kasę, część żebra, część mówi, że dostarczy jakieś usługi. Wszyscy zaczepiają człowieka, każdy zagaduje. Ciężko jest przejść, opędzić się, obgonić od tych ludzi. I to naprawdę po jakimś czasie jest męczące. Dodatkowo niemiłosierny upał, 38 stopni w cieniu, jak w saunie, gorąco, ciężki plecak, no i kompletne zamieszanie, chaos w tych miastach. Więc naprawdę jest wesoło, ale no takie warunki tutaj są, na to się nastawiałem, wiedziałem, że tak będzie. No i dlatego jest w porządku, akceptuję to. Tu jest jakiś park narodowy, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy robić żadnych safari, jeździć po żadnych parkach, bo się szybko wystrykamy z siana, a raczej interesuje nas jakby poznanie lokalnego kolorytu, przebywanie z ludźmi. To jest bardziej ciekawe. Więc to będziemy starać się po prostu tutaj doświadczać. To będzie wielki test namiotów kupionych na Allegro za 109 zł. Zobaczymy jak sobie poradzą. Ha! Nawet jak przemokniemy, to jutro rano wyschnie wszystko w ciągu 5 minut na tym upale. Jeżeli podróżować niskobudżetowo, to tylko kempingi, bo cena powiedzmy ta sama co ciasny, śmierdzący i gorący pokoik w hoteliku. No a tutaj przyroda po prostu bomba, bajka. Pierwszy nocleg pod namiotem. Mamy 2 namiociki, żeby nie było, to jest bardzo rozsądne. A tam jest miejsce, gdzie słonie przychodzą rano, dokładnie za tym drutem. Więc pan powiedział, że o 6 rano nas obudzą, bo tam mają wodopój. Fajne miejsce, zdecydowanie lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje, jeszcze tego nie sprawdziliśmy, kimnąć się w takim miejscu, niż w jakimś ciasnym, śmierdzącym pokoiku w hotelu. Przede wszystkim te dźwięki tutaj tych ptaków, rewelacja. A i na kolację zrobiliśmy zarąbiste zamówienie. Wysłaliśmy typa do miasta, bo niestety jesteśmy poza miastem i nam przywiezie na motorku arbuza, 12 bananów, wodę mineralną i będziemy to jeść. W ogóle ta miejscowość Voi jest bardzo pięknie położona, bo dookoła są równiny, a tutaj takie góry. Kolejny dzień w Kenii.
cały czas w miejscowości Woj, bo tu jest naprawdę pięknie. Camping rewelacja. No ale okazuje się, że kupiłem jakieś w ogóle do dupy namioty, bo są za małe. Ja tam się ledwo mieszczę, a Maciek w swoim to po prostu chyba musiał nogi wystawiać na zewnątrz. No na pewno dotykał burt głową i nogami, więc taki zakup po taniości. No ale nie popatrzyłem na rozmiary tych namiotów. Ja jak berety. No i co? No i tutaj mamy dwie opcje. Właściciel tego kempingu oczywiście odradza jazdę stopem, bo niebezpiecznie, to, tamto, stramto. Mówi, że za 550 szylingów, czyli gdzieś tam kilkanaście złotych, 11-12 nas zawiozą jakimś tam właśnie tym ciasnym busem po 11 osób w środku do granicy i tam za 2 złote nas później przerzucą. Natomiast no my jednak chcemy spróbować stopa. Ale takie to jest fajne miejsce, że stwierdziliśmy, że nie gonimy przez tą Afrykę za bardzo, więc zrobimy taki myk, że wejdziemy na tą górę, pójdziemy do miasteczka, spędzimy trochę czasu w miasteczku, pokręcimy się, zobaczymy, spytamy może o jakiś bazar albo jakiś ryneczek czy coś, może coś takiego jest. Nie wiem jaki dzisiaj jest ten dzień tygodnia nawet, ale chyba sobota, więc może coś będzie się odbywać. No i spędzimy trochę czasu w tym miasteczku. Żal trochę opuszczać to miejsce, więc posiedzimy jeden dzień dłużej. A co? Nic nas nie goni. Później do Tanzanii, tam chcemy zrobić takie spore kółko. Dojedziemy do miejscowości Moshi, właściwie miasta, które jest tą bazą wypadową na Kilimandżaro. I później do miasta Arusha, zdaje się. I stamtąd będziemy próbować jakimś tanim kosztem niskobudżetowym dostać się na safari do tego parku Ngorongoro, który jest w kraterze wulkanu. Tutaj gość mówi, że wszystkie te parki razem wzięte nie są tak fajne jak Ngorongoro. Ja byłem w Ngorongoro i rzeczywiście było świetnie. Byłem jeszcze wtedy w jakimś drugim, ale on był właśnie do dupy, nawet go nie pamiętam. A Ngorongoro pamiętam, bo tam jest wulkan. Nie wiem ile on ma ze średnicy, pewnie jest 30 km. I te zwierzęta są tam po prostu skumulowane w środku w tym wulkanie, więc tych zwierząt jest tam od zarąbania. Nie tak jak w parku Krugera, że jest obszar wielkości kurde Polski i te zwierzęta się rozbiegły. Więc nie, więc tam jest zupełnie odwrotnie i dlatego tam pojedziemy obczaić te zwierzęta, a później musimy de facto zawijkę zrobić znowu na wschód Tanzanii i spotkać się z tą Polką, która tam mieszka. Polka wśród Masajów? Nie jestem pewien, ale sprawdzimy jeszcze. Później wkleję linka. No i tam ją odwiedzimy, zobaczymy jak ona sobie tam żyje w tej Tanzanii. No a później już na południe w stronę Mozambiku będziemy się kierować. Ale zajmie nam to dużo czasu, bo Tanzania jest olbrzymia, więc to nie będzie tak szybko hop siup tralala jak się wydaje. Podsuwamy się naprzód, ale też nie gonimy. Jak jest, gdzieś jest fajnie, zostajemy. Jak gdzieś jest niefajnie, spierdzielamy stamtąd. I tyle, taki plan.